Wystartował kolejny sezon Polskiej Football Ligi, a zatem jak co roku ruszamy także z Okiem Zebry. W tym tygodniu zapraszamy do obejrzenia kilku sytuacji z meczów w Warszawie, Kątach Wrocławskich i Katowicach. Na początek dwie sytuacje dotyczące przewinienia osobistego, powalenie za kołnierz. Zgodnie z przepisem 9.1.15 zakazane jest złapanie za tył lub bok kołnierza koszulki lub ochroniacza na ramiona, a także złapanie za koszulkę na wysokości miejsca, gdzie umieszcza się nazwisko zawodnika lub wyżej i następnie gwałtowne ściągnięcie zawodnika z piłką w dół. W pierwszej sytuacji zawodnik z piłką został złapany mniej więcej na wysokości kołnierza koszulki, a następnie miało miejsce gwałtowne pociągnięcie bezpośrednio w kierunku ziemi. Widać także ugięcie nóg zawodnika faulowanego. Flagi w tej sytuacji były słuszne. W drugiej akcji nie było natomiast faulu. Lewa ręka zawodnika obrony znajdowała się na wysokości numerów na koszulce, a prawą ręką przede wszystkim obrócił on zawodnika z piłką. W tej sytuacji nie było gwałtownego i bezpośredniego pociągnięcia do dołu. Sytuacja z meczu w Warszawie, w której została rzucona flaga za KCI – Kick Catch Interference. Zgodnie z przepisami, jeśli zawodnik drużyny odbierającej jest ustawiony poza strefą neutralną, w miejscu gdzie może złapać kopnięcie i wykonuje taką próbę złapania, to żaden zawodnik drużyny kopiącej nie może mu tego złapania utrudnić. Faul ma miejsce nie tylko w momencie kontaktu pomiędzy zawodnikami, ale już wtedy, jeśli zawodnik drużyny kopiącej znajdzie się co najmniej 1 yard przed zawodnikiem ustawionym do złapania kopnięcia. Nie ma znaczenia, że kopnięcie zostało ostatecznie złapane, ani to, że zawodnik łapiący kopnięcie sam ruszył w stronę zawodnika ataku. Flaga była słuszna, a 15 yardów zostało odmierzone z miejsca faulu. W tej sytuacji pojawiły się pytania, dlaczego akcja została przerwana po tym, jak zawodnik drużyny odbierającej odzyskał kopnięcie. Zwróćmy uwagę na sygnał, jaki wykonał ten zawodnik tuż przed tym, jak kopnięta piłka uderzyła w ziemię. Taki sygnał jest nieprawidłowym sygnałem fair catch, czyli sygnałem, który nie daje żadnej ochrony zawodnikowi, ale jednocześnie sprawia, że po złapaniu lub odzyskaniu kopnięcia piłka stanie się martwa. Jeśli mówimy już o sygnałach fair catch, to warto pokazać także przykład sygnału prawidłowego. Jak widzimy, w tej sytuacji zawodnik ustawiony do złapania kopnięcia podniósł jedną rękę ponad głowę i zamachał nią z jednej strony na drugą więcej niż jeden raz. Sytuacja z meczu w Katowicach, która również spowodowała pewne wątpliwości. Jak widzimy, zawodnik drużyny odbierającej podniósł kopniętą piłkę z ziemi, a w trakcie jego biegu sędziowie użyli gwizdków, aby przerwać akcję. Oczywiście zawodnik drużyny odbierającej jest zawsze uprawniony do podniesienia kopnięcia i rozpoczęcia akcji powrotnej, zatem samo dotknięcie piłki było legalne. Zwróćmy jednak uwagę na to, że piłka przez pewien czas leżała na boisku i nikt nie próbował jej od razu odzyskać. Zgodnie z przepisem 4.1.3s, jeśli wszyscy zawodnicy w pobliżu piłki przestają grać lub uważają, że akcja się zakończyła, to piłka staje się martwa. W tym przypadku czas, gdy nikt nie wykonał ruchu do odzyskania piłki, był zdecydowanie wystarczający, aby zastosować ten przepis. W związku z tym piłka stała się martwa w myśl przepisu, zanim zawodnik drużyny z Katowic ją podniósł i rozpoczął bieg, a sędzia backjudge swoim gwizdkiem jedynie zasygnalizował, że akcja zakończyła się już wcześniej. Kolejna sytuacja
dotyczy przerwania akcji podczas podwyższenia. Jak widzimy, kopnięcie zostało zablokowane na linii wznowienia, a następnie zawodnicy zaczęli walczyć o piłkę. Ostatecznie podniósł ją jeden z zawodników ataku i rozpoczął bieg w stronę pola punktowego. W trakcie tego biegu jeden z sędziów gwizdkiem przerwał akcję. Posłuchajmy komentatorów tego spotkania. Tak, sędziowie się jeszcze naradzają. Powtórzenie próby. Ciekawe, myślę, że akcja może trafić do oka zebry. Tak, wydaje mi się, że tutaj sędziowie myśleli, że piłka jest martwa, jednak piłka gdzieś tam uciekła. Chyba niepotrzebnie przerwali to. Tak. Była cały czas żywa, podniósł ją kamerą. Komentatorzy słusznie zauważyli, że miał miejsce nieprawidłowy gwizdek i akcja nie powinna zostać zatrzymana. Jednak piłkę złapał i wbiega. Niemożliwe. Sędzia, który zagwizdał, ocenił, że piłka stała się martwa w posiadaniu zawodnika na ziemi. Jednak po dyskusji z innymi sędziami ustalono, że w żadnym momencie takiego posiadania nie było. Zgodnie z przepisami, w tej sytuacji podwyższenie zostało powtórzone. W meczu w Katowicach miała miejsce rzadko spotykana sytuacja. Jak widzimy, zawodnik wykonał podanie, które zostało zbite przez zawodnika obrony i następnie złapane przez samego zawodnika podającego. Jest to dość nietypowa sytuacja, ale oczywiście zawodnik podający ma prawo złapać podanie wykonane przez samego siebie. W związku z tym w tej akcji miało miejsce po prostu złapane podanie do przodu, a kolejno rozpoczęła się akcja biegowa. Na koniec sytuacja związana z ustawieniem piłki do kolejnej akcji, po tym jak opuszcza ona boisko przez linię boczną. Jak widzimy, miało miejsce fumble, a następnie piłka wyszła poza boisko naprzód w stosunku do miejsca zgubienia. W takim przypadku piłka do następnej akcji zostanie ustawiona w miejscu zgubienia, a nie w miejscu opuszczenia boiska. Ponieważ miejsce zgubienia piłki może być bardzo istotne, sędziowie oznaczają je za pomocą beanbaga. Po akcji widzimy, że line judge od razu wskazuje na to miejsce, a back judge dobiega do tego miejsca na wypadek, gdyby ktoś podniósł woreczek z ziemi lub na przykład przypadkowo go kopnął. Jest to dobry przykład pokazujący, dlaczego tak ważne jest, aby nikt nie podnosił flag czy beanbagów z boiska. Nawet jeśli zawodnik kieruje się dobrymi intencjami i chce podać coś sędziemu, to czasem może to spowodować zamieszanie. W tym tygodniu to wszystkie sytuacje. Zapraszamy do zadawania pytań, postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej oraz profilu Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego na Facebooku. Do usłyszenia za tydzień.